Witamy w nowym tygodniu, w nowej trasie. Pakujemy się i jedziemy na załadunek. Tak wygląda mój dobytek, jak jadę w trasę. Tu węże na zapas, tutaj światła, jakieś takie rzeczy, tu woda do kawy, tu jakieś papiery, tu kanapki, tu torebka i tak zeszło. No dobrze, teraz trzeba ten mój dobytek odkryć i przygotować do jazdy. Po co ja to w ogóle robię? To jest taka moja polisa ubezpieczeniowa przed złodziejami. No dobrze, i zrobione. A skoro mowa o polisie, to pamiętajcie o tym, że jak Wam się kończy polisa na samochód, to jest Mobi.pl, czyli miejsce, w którym możecie sprawdzać i porównywać sobie ofertę na ubezpieczenie OC, jakie tam potrzebujecie dla Waszego samochodu, od wielu różnych towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Wpisujecie parametry swojego samochodu i dostajecie całą listę różnych ofert z różnych marek. No i wybieracie, jaką chcecie. Różnice potrafią być naprawdę duże. Aż się zmachałam. Na dole w opisie zostawiam Wam linka. Jeżeli wejdziecie przez tego linka na Mobi.pl i kupicie sobie polisę, to dostaniecie 100 zł zwrotu. A jeżeli macie już polisę kupioną przez Mobi.pl, pamiętajcie o tym, że możecie zarabiać na polecaniu Mobi.pl. Bo jeżeli kupiliście, to na pewno dostaliście takiego linka polecającego. Jeżeli Wy wyślecie komuś tego linka i ten ktoś kupi z tego linka ubezpieczenie, to i ten ktoś, Wy dostaniecie po 100 zł. Taki biznes. A pamiętajcie, że w Polsce brak ubezpieczenia kosztuje dużo pieniędzy. Ja tu widzę, że jeszcze wygrzebałam nie jeden płyn do spryskiwaczy. Tu jest też płyn do spryskiwaczy i to jest też płyn do spryskiwaczy. Czyli tak, to już mamy. Ja tu dzisiaj w końcu orła wywinę. Węże damy tam. Dobra. Już same, tu jest końcówka, tu jest cały. Tylko że jest ta pora, że trzeba lać zimowy. Płyn do spryskiwaczy, tak? Tak. No dobra, więcej szkoda otwierać trzeciego, bo i tak nie wejdzie. Będzie następny raz. Wiecie, co jest najgorsze z takiego bycia na szwerpasie? To, że tu wszyscy chodzą sikać. W czasie pauzy się można naglądać i tutaj, że wszyscy chodzą sami załatwiać potrzeby. I tak tu trzeba uważać, żeby w coś nie wejść. A ja tu w piątek widziałam tutaj. Oczywiście, że w nią wlazą. Chyba no. Wiedziałam, że tu była, a później jej nie było. Czy to na szczęście? Powiedzcie, że tak. A, jest. No i co? I trzeba ściągać buty. Włączymy sobie nawigację i sprawdzimy, czy dojedziemy, czy nie dojedziemy. Mi się świeci rezerwa na Volvegu. Muszę zobaczyć, ile mam do stacji. O, pomachamy też. Dobrze, więc tak, jedziemy do Magdeburga. Albo teraz... Tak. 80 km. No to może dojedziemy w takim wypadku. Akurat jest tutaj, widzicie, jakiś hojer. Mam zaraz koło załadunku, więc spoko. Widzicie, ile jest z tych wszystkich stacji, gdzie można tankować Eurowagiem? Jest ich strasznie dużo. Volvi sobie pracuje tutaj. I jedzie mój Volvi, czy stoi? Stoi, teraz się ładuje. No i nic, trzeba się rozpakować i jedziemy dalej, ale ten weekend szybko minął. W sumie był dosyć długi, bo w piątek w nocy byłam już w domu. No i tak sobota, powiem Wam szczerze w ogóle, co za przygodę miałam. Roboczą sobotę do pierwszej spędziłam na poszukiwaniu świateł ostrzegawczych, bo chłopaki mówili, że tutaj ostatnio na firmie, gdzie się ładujemy, była kontrola policji. Wiecie, jak to z gabarytami jest, nie?
No i policja stwierdziła, że te takie lampki ostrzegawcze, które my musimy mieć na wyposażeniu, takie zestawy ponadnormatywne, każdy zestaw 4. Do Volvo też przychodzi taka jedna właśnie standardowa, taka wiecie, okrągła, ostrzegawcza, migająca na pomarańczowo. Śmigła tym dawniej obstawiałam, nie wiem czy pamiętacie, na parkingu. No i w każdym razie, i one standardowo, one są zaprojektowane po to, żeby stały na drogach, na zwężkach i tak dalej. I żeby było je ciężko włączyć, wyłączyć. Do tego, nie wiem czy pamiętacie, ale tam były takie malutkie dziurki, trochę jak włącza się je tak, jak wyciąga się kartę w iPhone'ie, czyli jest malutka dziurka i trzeba tam albo spinaczem, albo tam jest oczywiście specjalnie od tej lampy taki dzióbek, taka szpilka do włączania tych lamp, ale no i chodzi w skrócie o to, że policja stwierdziła, że jak jest awaria i trzeba szybko oświetlić zestaw, to kierowca nie będzie chodził szukać szpilki, tylko to ma być pstryk i włączone, nie? No więc ja w panice zaczęłam szukać tego w sobotę. No i się okazało, że w Rzeszowie przeszłam wszędzie. No i praktycznie tu była jedna, tu były dwie, ale wszystkie właśnie te takie nie na pstryczki, czyli takie jak policja nie akceptuje i w końcu gdzieś tam coś znalazłam. Ale się okazało, że w ogóle jedna nie działa. Mieli tylko 3 na stanie i były naprawdę drogie w stosunku do tego, co jest akceptowalne. No ale w końcu wzięłam. Okazało się, że jedna w ogóle nie działa. 2 reszty nie rozpakowywałam, bo po prostu wzięłam je, żeby tylko mieć na kontrolę, ale je zwrócę, bo mi się nie podobają strasznie. Znaczy nie kwestia podobania się, tylko kosztują ponad 200 jedna, a są po prostu jak z takiego najtańszego plastiku, nie są warte 20 zł, więc je zwrócę. Już się tak umówiłam, czy mogę zwrócić. Powiedzieli, że jak będzie nieużywane, to mogę zwrócić. To jedno po prostu, co tworzyłam, to już mi sprzedali otworzone, bo ktoś widocznie zwrócił i pewnie dlatego zwrócił właśnie, bo nie działało. A ja nie miałam baterii, żeby spróbować, czy działa, czy nie działa. Ale już widziałam, znalazłam w internecie, już widzę, że są po 100, takie jak trzeba, więc zamówię sobie w tym tygodniu, przyjdą, a może ten tydzień jakoś przeżyjemy. Ale słuchajcie, pół soboty we wszystkich sklepach swego rodzaju, typu Autos, Europarts, Intercars, Opel Trans, Martax i tak dalej. Wszędzie byłam. Wszystko jest po prostu rozsypane dookoła, jakiś duży ruch był ten dodatek w sobotę w końcu. Ten Black Week, no i dużo czasu mi na to poszło i nerwów jeszcze więcej, bo ja wiedziałam, że to trzeba mieć, ale jakoś tak sobie myślałam, gdzieś tam sobie kiedyś zamówię, jak znajdę fajny. No i widzicie, i straciłam ileś tam godzin z soboty i tylko byłam zła pół dnia, sama na siebie, bo ja wiedziałam, że trzeba, a sobie to zlałam. No ale nic, oby dzisiaj ta kontrola przeszła, bo w sumie mam jakieś tam. A poza tym to w weekend, powiem wam szczerze, że w ten weekend dużo gotowałam. Nie wiem czy wiecie, ale pewnie wiecie, widzicie nieraz, że ja lubię gotować i lubię piec. Więc trochę popiekłam, trochę pogotowałam. Zrobiłam w ogóle fabrykę bez, bo się okazało, bo ja generalnie dosyć często jem tatara w zimie. W lecie prawie nie jem mięsa, bo mi po prostu nie smakuje, się źle czuję po mięsie. Ale w zimie to mi tak mięso wchodzi, to surowe dosłownie, więc jem dużo tatara w domu. No więc jak się robi tatara, to wiadomo, że na każdą jedną porcję idzie jedno jajko. No i samo żółtko, białko zostaje, więc takie białka to sobie tak można zbierać przez 2 tygodnie, trzymać w lodówce i później coś z nich zrobić. Więc ja na przykład robię bezy. I zawsze robiłam bezę Pawłowa, ale no tym razem jakoś tak już nie było na to ani czasu, ani chętnych, bo zrobiłam właśnie jeszcze inne ciastko czekoladowe, więc to już by było za duże, no więc stwierdziłam, że zrobię takie małe bez. No i telefon mi dzwoni. No i co? I zrobiłam dużo tych bez. I zrobiłam jeszcze ciasto. I zrobiłam sobie chleb znowu na zakwasie. No i muszę odebrać telefon. Czy mi się zdaje, czy do prawej jest pieprza? Ale może to się jeszcze nie ułożyło. Jadę na to. Cieszę się, że jak już wyjechałam na Równe, to mi poziom paliwa złapało bez rezerwy, bo tak jak tam stało na szwerpasie, na krzywiźnie, no to mi kurde złapało taki ten poziom, że mi wybasto wyłączyło z powodu niskiego stanu paliwa. Ty się tankujesz na Aralce? No. Ja się tankuję na Hojerze, tam zaraz obok jest. A co tańsze jest? Wiesz co, ta Aralka nie jest w sieci akceptacji u mnie, więc i karty nie muszę wyciągać, tylko aplikacją zapłacę. A to jest ta bezobsługowa cholera, nie? Znaczy mi chodzi o to, że wiesz, w Eurowagu są niektóre stacje, które są tak jakby przez aplikacją uruchamiasz, w ogóle karty nie wyciągasz, włączasz tylko aplikację, wybierasz, wiesz, numer pompy i potwierdzasz i od razu ci paliwo leci, tylko na twarz ci, wiesz, szczytuje.
Rezerwa się już całkiem świeciła. Zobaczymy, ile wejdzie. Tak nisko z rezerwą chyba jeszcze nigdy nie weszłam. Nie zeszłam. Już jest 200 litrów. Jest dobrze. AdBlue dzisiaj nie tankujemy, bo to jest dosyć niebezpieczne. Blokada antykradzieżowa. Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe. Finito. Dobra. Wyzerujemy sobie zegary od razu. No dobra. Jest prawie rozładowane, więc odłączę. Jak takie słońce jest nisko, to jest naprawdę niebezpieczne naciążenie. Dobrze, zameldowałam się. No i teraz tradycyjnie ważny załadunek już wziąć nie mogę. Ale powiem wam, że jak zawsze trzeba będzie się ładnie ubrać. Pamiętajcie, że zawsze jak wjeżdżacie na firmę jest szlaban. To żeby sprawdzić podwójnie, czy ten szlaban jest już otwarty. Bo czasami powinien być otwarty i człowiek już odpali, już włącza biegi, już jedzie. O, szlaban zamknięty. Ale też pamiętajcie, jak będziecie kiedyś nic poniami, wjedziecie na przejazd kolejowy, gdzie są szlabany i wam się będzie śpieszyć, wam się szlaban zamknie i będziecie na torach, to pamiętajcie, że ten szlaban trzeba wyłamać. On bardzo lekko się wyłamuje, tylko się tyknie, on spada i zjeżdża z torów. Teraz tak, przebieramy się, poziomujemy naczepę, a wcześniej jeszcze opuszczamy oś. Siódemki mam otwarte, zostawione, znaczy zamknięte, zostawione po ostatnim rozładunku. Tak szybko było, że w końcu stwierdziłam, a dobra, to już jedzie na zamkniętych. Wyjątkowo. No więc teraz wystarczy opuścić dwie osie, wypoziomować się, przygotować łańcuchy, gumy. To nie wypoziomuje. To jest tak krzywo. No dobrze, jestem gotowa do załadunku. Jest brudno, ale trudno i powiem wam, że jestem głodna. A tutaj coś nie widać, żeby się coś miało dziać. Ja sobie zrobię, tam mam kanapki jeszcze. Z drogim, z chlebem, którym piekłam. Patrzcie, jakie fajne. I z szynką domową, też co rodzice robili. I z masłem, i z ogórkiem kiszonym, też domowym. I brudne łapy. Jak to smakuje, jak się człowieku robi na powietrzu? Tam wstało. Ogórek. A mam rosół. Patrzcie. Generalnie jest taka akcja, że już po załadunku, wykąpana i tak dalej, już zaczęłam jeść i sobie myślę, coś chciałam zrobić w telefonie firmowym. Patrzę, nie ma telefonu firmowego, dzwonię, nie słychać. Myślę, oho, gdzie ostatnio miałam. Aktywowałam sobie pompę w aplikacji Eurowagu do tankowania. No i co? Patrzę, lokalizacja jest, nie? No to dawaj do pilota szybko, czy możemy pojechać tutaj. No więc przyjechaliśmy, no i wszystko już pozamykane. To jest stacja bezobsługowa, Heuera. No i się okazuje, że no nie ma. Udało się dzwonić na numer telefonu do ochrony. No i udało się tam poprosić. Pani powiedziała, że wyślę tam kogoś, bo znaleźli telefon i leży w biurze i czeka. Tak myślałam właśnie, że jak dzwoniłam kilka razy i że jak był cały czas sygnał, to stwierdziłam, jakby ktoś sobie go zaskarbił, jakby go znalazł i by był już jego, to by włączył przecież zaraz telefon, nie? I wyciągnął kartę i tak dalej, więc jakie ja mam szczęście, Jezu. No i podziękowanie dla Heuera w Magdeburgu.
że znaleźli telefon i że specjalnie ktoś przyjechał, jak już wszystko pozamykane, bo tu jest cała, nie tylko, że pompa hojera, ale też biuro i tak dalej, więc mega miło, mega miło. Teraz jeszcze raz pójdę rosół grzać. Ja już sobie rosół zagrzałam, już miałam wszystko gotowe do jedzenia. Już miałam rosół przelewać do tego makaronu, sobie myślę, jeszcze coś tylko muszę zobaczyć w tym telefonie firmowym i patrzcie, i że się okazało, że go nie ma. Ale jakie szczęście, bo on był prawie że rozładowany. Jezu. Jest. No dobra, ale ja powiem wam szczerze, ale mega, że się udało. Zgubiliście kiedyś telefon i zdarzyło wam się tak, żeby leżał w biurze, odnaleziony, czekał i żeby jeszcze ktoś z ochrony przyjechał? No mega, mega szczęście. To jeszcze raz grzeję ten rosół. Bo mój rosół już był zagrzany i patrzcie, jak dużo mięsa znowu. To jest mój obiad na dziś, bo dzisiaj obiadu nie było. Pokażę wam dzisiejszą trasę. Więc to jest Hamburg. Będziemy sobie jechać gdzieś tutaj na 24. Plus minus, tu jest jakiś dzikus akurat. Tak. Więc teraz, żeby nie było za nudno, to sobie pojedziemy przez Bremen. Bo tak. A żeby było jeszcze mniej nudno, to sobie wjedziemy tutaj na 209. I sobie taką zawrotkę tu zrobimy. O, to są te moje ulubione strzałki. No, więc takie coś tutaj robimy. Bo jedziemy do Hamburga. Nie o tak prosto, tylko tutaj przez Bremen. No i nie zjeżdżamy tutaj na 2.7 na tą autostradę o tego normalnie, tylko jedziemy dalej, zawracamy i z drugiej strony wracamy na tą autostradę. No i wtedy już tutaj takie coś. Więc na dzisiejszą noc plus minus właśnie 370-400 km. Polizei ist angerufen, komm hierher. Okay. Ja, die kommen dann wahrscheinlich gleich hier rein. Okay. Ja? Und fahre via los, ja? Wir fahren nach Hause, ja. Tak. Dobra, możemy podjeżdżać pod bramę. Co, już 50 minut czekamy na policję. Nie ma tak łatwo, musisz garnki wyciągnąć, zacząć coś gotować. Poczekamy aż policja przyjedzie zablokować drogę. To jest święta prawda. Garnki wyciągnąć, coś gotować, na pewno wtedy przyjadę. Jest policja. Idzie pierwszy pilot z papierkami. No to gaz, proszę Państwa. Korek w nocy na autostradzie? Absolutnie w Niemczech zawsze. No i proszę Państwa, pauza. Ja tych pilotów jest tutaj, patrzcie, 4. To ile nam to zostało? Tych pilotów mamy tu 4. Za mną jeszcze 2. No, strasznie teraz dużo. Na tych zezwoleniach wymagają pilotów. Masakrycznie dużo, żebym powiedziała przesadnie. No jak Mario będzie po drugiej stronie, to sami piloci przyjeżdżają, my czekamy 5 minut, oni dadzą nam znać i jedziemy wtedy też tylko wstępem pieszym. Znaczy ty będziesz przyjeżdżać, a my zostajemy z tyłu. Dobra, dzięki za tłumaczenie.
Aber dostaliście Schluckpierdol. Jetzt mit kleiner Kanne hinterher noch. Wenn das nächste Mal 5 km/h mit Marco, ne? Ja, aber ja, mach mal. Mam jechać 60 na godzinę czy wolniej? Nie, wolniej, 5 na godzinę. Być proszę 5, bo one na to uważają. A ja jak przyjadę most, to mam czekać za mostem, czy po prostu jechać już dalej? Nie, ty jedziesz spokojnie, bo jak ty przejedziesz przez most, to my wtedy możemy ruszyć za tobą, żeby po prostu nie być razem z tobą na moście. Dobra. Zweite LKW kann starten, 5 km/h. Możesz ruszać, wiele jak mi to było mówione, 5 na godzinę. Kajdankę. Przejazd wygląda. Dobrze. Taka ciekawostka. Często słyszę w takich sytuacjach jakieś kłótnie na autostradzie. No i teraz widzicie po prostu z pierwszej ręki dlaczego, co i jak, nie? Obciążenie. Waga. 115 dalej, widzicie tutaj. 115 tam. Swoją drogą to patrzcie, Volvo już ten łapie tempomat już od 5 na godzinę. Okay, fertig. Ihr könnt hinterherfahren. Gute Reise, bis zum nächsten Mal. Danke. Nice auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönes Tag, danke. Się tam dogonimy zaraz. Patrzcie. Cały ruch jest zatrzymany, żeby 100 ton przejechało przez most. Tu są 3 paski, bierzemy za prawę. Jesteś już za mną, tak? Idziemy po prawej paskach, już jestem przy tobie. Dobra. Już możemy się normalnie napędzać. Ale żeśmy korek zrobili. Co zrobisz? To już tyle atrakcji, nie? To się zgadza. No i udało się zmieścić w 15 godzin. Okej, ja przypomniałem, nie? Jakie wsio toilet mamy teraz. Stoimy na bypassie. No to dobranoc. Miłej snów wszystkim życzę. No, spokojnej.
No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Aaron Lada, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sissivip, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.